Cześć Dawid! Cześć Jarek, witam Cię. Co żeś tu podstawił? Trochę coś większego przyjechało do nas w końcu. Coś większego. Po 3 latach tak naprawdę. Bardzo ograniczyłeś Idziemy na zewnątrz. zewnątrz, najpierw pokażemy ten ciągnik. Toż to grzmot, kurczę, jest. Kawał grzmota, jak to się mówi potocznie. Można powiedzieć, że ciągnik już nam delikatnie znany, bo był już u nas 7000, ale kompletnie się ten ciągnik zmienił. Ile? Około 2 lat temu? 3 lata temu. 2-3 lata temu, 3 albo 4 nawet już. Więc Wtedy go testowaliśmy. Testowaliśmy na prośbę go. producenta. Tak, to była taka wersja mocno testowa wtedy. Tu już mamy wersję finalną. Tak. Z miękką osią. Zresztą mieliśmy okazję już sobie troszeczkę pojeździć. Przedstawiamy tak naprawdę drugą miękką oś w ciągnikach. Bo Tak. ostatnio robiliśmy prezentację w serii 5000. Z Przemkiem, co testowaliście z Bergmanem. Tak, I też tak, byliście, oglądałem oczywiście film, byliście bardzo pozytywnie zaskoczeni jej działaniem. Tutaj mamy też miękką oś, w tym poprzednim modelu nie było. I tutaj mamy również amortyzację i kabinę. Tak samo jak w 5140, którą pokazywaliśmy. Czyli zobacz, jak producent wprowadza, potrafi słuchać nie tylko właścicieli, użytkowników swoich produktów, ale też i swoich dealerów. Dokładnie. Przysłali nieraz z tego, co Przemek opowiadał, spotkania, czy to byli tutaj, czy online, naprawdę wysłuchali i wprowadzali. Tych spotkań jest całkiem sporo z Chińczykami, nie? Tak, to prawda. Widać, zależy im na rozwoju produktów, czy każdego produktu. Czy chociażby same kombajny, jak szybko tam jakieś pierwsze zmiany zostały wprowadzone, tak, nie? Po naszych uwagach. Tak. Ale długo wyczekiwana seria 7000. Obiecaliśmy, że pojawi się na Bednarach jakaś nowość. No i jest. Przyjechał dosłownie dzisiaj, mamy środę, Tak. więc został nam 1 dzień na dostarczenie na targi. Oczywiście po transporcie musimy go trochę Trzeba go przygotować dokładnie. Tak zwana, jak u nas mówi się potocznie, będzie akcja błysk. Kosmetyka. Żeby był przygotowany do prezentacji dla naszych Ciągnik klientów. gabarytowo bardzo duży. Tak, Przyjechał na naczepie niskopodwoziowej specjalnej, tak. w takim zaniżeniu, bo na zwykłą już byłby problem go załadować. Ponad 3 metry. Ponad 3 metry, mocno ponad 3 metry. Jest gabaryt, silnik już też 5000, co testowaliście 5740, miał silnik 4-cylindrowy. Tu już mamy 6. A tu już mamy 6, WP8, 7,8 litra. To jest całkiem sporo, z nie? czego wykrzesać te konie. Całkiem fajne, szerokie opony już mamy tutaj. Tak. Na tyle mamy 710. To już jest konkretny gabaryt tego ciągnika. To jest typowy koń pociągowy, który ma swoje zadanie z prawidłowo dobraną maszyną. Tak, tutaj już nie możemy jechać sobie z 4 pługiem. On tu ma już zżerać hektary, jak to się mówi potocznie. On musi iść po polu. Musi być wykorzystany w 100%. Dobrze obciążony, dlatego co powiedziałem przed chwilą, musi być dobrze dobrana maszyna, żeby w pełni wykorzystać moc, możliwości ciągnika. Chodź, obejdziemy go trochę, pokażemy. Może zaczniemy od przodu. Przedni tuz z wałkiem WOM. Tak. Standard z ciągnika, czy jeszcze nie? Jak uważasz? Wiesz co, Moc od około 200 koni. Na moje TUS absolutnie tak, bo TUS czy dać koniecznie. i on jest w wyposażeniu standardowym. Szczególnie gdy mamy miękką oś. Tak. Już praca wtedy jest tego, bo jeżeli mamy maszyny zawieszane czy półzawieszane, prawidłowo dobrany przedni obciążnik też ma wpływ na przyczepność, na zużycie paliwa, wszystko. Na wykorzystanie potencjału tego ciągnika przede wszystkim. Tak. 2 pary złącz hydraulicznych z przodu. Sterowane też elektrycznie z przycisków z przodu. Sterowanie przedniego tuza. Tak. Sterowanie wałkiem WOM z przodu elektrycznie. Dokładnie. Trochę tych opcji tutaj mamy, tych bajerów. Przednie złącze i Sobas. Dokładnie. Sobas. Też nie we wszystkich ciągnikach jest nawet w opcji fabrycznej bo wiadomo, bo jeżeli dokupujemy nawigację osobno, to wtedy już dokładamy co chcemy. Dokładamy co chcemy, a tutaj producent już pomyślał o tym, jest naprawdę bogato doposażony. Może by rzecz, mi się wydaje, bliżej maksymalnej opcji wyposażeń już mamy ciągnik tutaj. Całkiem ciekawie to wygląda też z tyłu. Ale to do tego jeszcze lepiej, za moment podejdziemy. Nie będziemy tak szybko wygląda skakać, to naprawdę konkretnie. Maska praktycznie nic się nie zmieniła. Mamy też kamerkę z przodu. Fajna rzecz, nie? Ułatwia dużo. Gdzieś tam dojeżdżanie i tak dalej. Znaczy, też jestem nie tylko po części pracownikiem firmy, ale też pochodzę z gospodarstwa i producent poszedł pod praktycznemu. Podczepić maszynę, tak duża maska, w większości silników powyżej 200 koni, nie widzisz tego. Nie potrzebujesz drugiej osoby, wychylić, włączasz kamerę, już widzisz gdzie podczepiasz. Obchodzimy po kolei. Idziemy w prawo, w lewo,
Chodź tędy. Przednia oś amortyzowana, to co mówiliśmy, ona jest inaczej skonstruowana niż w serii 5000. w serii 5000, Taka ale bardzo, przejechaliśmy się, bardzo naprawdę masywna jest ta widać przednia oś. i naprawdę ona skutecznie tłumi wszelkie nierówności. Udało nam się rozpędzić po naszym placu do 47 km na godzinę. Tak, tak. Powiem Ci, że nie czuć tej prędkości przez tą przednią oś amortyzowaną, ale sam gabaryt tego ciągnika jest na tyle duży. Masa też, bo Masa, tutaj nie? mamy już masę przekraczającą ciągnika 10 ton. To już To całkiem też sporo. zachowuje się inaczej po drodze. Samych nawet tutaj tej obciążników naszej w kołach no, mamy całkiem workowaniem. sporo, bo jeden Tak. taki plaster waży 120 kg, mamy 3 sztuki na stronę. Na stronę, czyli mamy 720 To jest kg. To jest już Całkiem sporo, nie? Przyczepność już jest zupełnie inna. Przy zawieszanych maszynach te maszyny dociężają, ale jeżeli mamy 240 koni, no to nie damy do niego, nie wiem, Pewnie. za 3-4 metrowej na przykład talerzówki zawieszanej, tylko że myślimy o ciężkich, No maszyna przyczepianych musi być maszynach. stabilna, nie? Dokładnie. I Lub te koła, ja ciągane. cały czas będę podkreślał, koła 710 robią robotę w tym ciągniku. Robią robotę. I jak dobre, stoimy znanej naprawdę za firmy. nim, powiem Ci Telewol. szczerze, że trzeba mocno patrzeć w górę, żeby dosięgnąć wzrokiem dachu kabiny. Tak, ale widać. I to jest to, co mówiliśmy tutaj z tyłu. Jest ciekawie. Może po kolei, zaczynając od góry, opowiadaj po kolei, co tutaj mamy. Wiadomo, złącze i sobóz, jeżeli mamy jakieś maszyny towarzyszące, wymagające sterowania. Czyli w większość technologii maszyn do tego i gabarytu sobóz. ciągnika tak naprawdę. Tak, dokładnie. Pod względem elektroniki to mamy złącze i sobóz. Jeżeli maszyna ma jakieś specyficzne napędy hydrauliczne, możemy jak najbardziej dać zasilanie, stały przepływ. Mamy takie Technologii LS lub nie. bardzo Ciągnik grube jest końcówki przystosowany. mamy, ale tutaj złącza możemy sobie dopasować. Tak, to są tak zwane szybko złącza płaskie, które po prostu są bardziej praktyczne, tak się nie zabradzają jak te zwykłe złącza popularne. Nie? Tutaj mamy oczywiście 6 par, całkiem sporo. całkiem sporo. Tu mamy jeszcze dodatkowe 2 złącza jakieś i następne 2 złącza. Tych opcji podłączenia maszyny jest tutaj naprawdę mnóstwo. Dodatkowe Znaczy to jak złącze podłączymy, trzepinowe. jak wymaga, to w zależności od naszej maszyny. Tutaj są opcje układu hamulcowego, złącze LS. To też musimy sprawdzić, czy dana maszyna wymaga funkcji LS, chociaż większość producentów już też na zaworach daje, jak Mac-Hale, jak Bergman, Opcje... gdzie wymaga, jest na zaworku przestawienie. Czyli albo możemy używać LS-a, albo nie. My zalecamy używania, jeżeli jest taka możliwość LS-a, bo to wpływa na zużywanie się oleju. Ale starsze ciągniki nie są wyposażone w system Właśnie nie, LS. dlatego producenci dali, bo też może starsze ciągniki będą miały wystarczającą moc silnika, ale układ hydrauliczny już nie jest aż tak nowoczesny. Dokładnie. Ale powiem Ci, mieliśmy okazję z Michałem testować Bergmana z ciągnikiem wyposażonego w LS-a i z tym samym ciągnikiem bez LS-a. Powiem Ci, że naprawdę ten układ hydrauliczny mocno obciąża silnik, jeżeli nie jest podłączony w technologii LS. Tak, jeżeli jeszcze dasz do tego jakąś operację na tuzie, bądź jeszcze wałek WOM, który spowalnia pracę każdego ciągnika. Tak. A LS naprawdę układ załącza się automatycznie, kiedy maszyna daje sygnał, bo LS to jest sterowanie jakby sygnałem. Maszyna daje sygnał do ciągnika, aby uruchomił przepływ na daną funkcję. No i też przegrzewanie tego oleju wtedy jest dużo mniejsze. Tak. Tylna śruba, tylny łącznik górny, centralny, hydrauliczny. Taki standard już chyba w tych ciągnikach, nie? Ostatnio też mieliśmy bardzo praktyczne podejście do regulacji. Tak samo jak ułatwieniem jest ta kamerka z przodu, tak tylna śruba rzymska, hydrauliczna tylnego tuza też ułatwia ustawienie maszyny. Zgadza się. Tylny zaczep transportowy na szynie Przestawiany i belka dolna systemowo. z takim fajnym patentem. Możemy sobie ustawić zaczep w pozycji otwartej. Podjeżdżamy maszyną i on automatycznie próbujemy. Tak. Czekaj. Aha, To jest zabezpieczenie, tak. Konkretna Wiadomo, zawleczka. musi być. I teraz podjeżdżając jakąkolwiek maszyną, aktywuje nam. Uważaj na palce, Jarek. A ja mam też taką wszystkie. konkretną zawleczkę, którą też nie chciałbym się uderzyć, więc od razu ją założę. Widać już, że zaczep ten dolny jest solidny. Tu już jakiejś małej przyczepki nie będziemy ciągnąć. Tu już naprawdę musi być Małej wykorzystane. I sama grubość tych tylnych belek, nie?
robi wrażenie. Przed naszym spotkaniem sprawdziłem trochę danych technicznych tego ciągnika. Mhm. Udźwig tylnego tuza to jest 7 ton. Na pewno przetestujemy. Konkret. To już jest naprawdę konkret. Przedni tuz ma około 4 ton. Mhm. Także To też całkiem sporo. też całkiem sporo. Wiadomo, większość maszyn towarzyszących nie ma montowanych na przedni tuz, nie ma takiej masy, ale wiadomo, lepiej mieć ten zapas. Pewnie. I tyle. powiem Ci taka ostatnia rzecz, o której chciałbym wspomnieć, sterowanie na błotnikach. Trzeba naprawdę się wychylić tutaj, żeby do tego dosięgnąć. Więc gabaryt tego ciągnika strasznie urósł względem serii 5000. Tak, tak, to jest 1,5 razy większy, tak moim zdaniem. Ja jest bym nawet niż do 2 Sera razy tutaj doszedł. 5000, nie? No, słuchaj, same opony to jest średnica R38. To też już jest gabaryt. Chcąc wykorzystać tą moc 240 koni, bo taką moc ma ten silnik Weichai'a, automatycznie. Tutaj jest skrzynia bezstopniowa. To przeniesienie napędu, co z tego, że silnik jest mocny, skrzynia pięknie nam zmienia przełożenia, ustawia, jak tracimy przyczepność na kołach. To Zgadza moc trzeba się. przenieść na glebę, żeby nie było poślizgu ciągu. Stąd takie duże A tu mamy opony. bardzo fajną skrzynię bezstopniową CVT. CVT. 50 na godzinę. Tak. Jarku, widzimy się z tym ciągnikiem na Zobaczymy Bednara. testach. Tak Zapraszamy na Bednary. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.